Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj postanowiłem zakasać rękawy i przygotować ręcznie ucierany sernik z makutry. Będzie to świąteczny sernik z rodzynkami, na który przepis dostałem od swojej teściowej, a który zawsze pojawia się na jej stole przy specjalnych okazjach. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony świąteczny serniczek. Zapraszam was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego sernika ucieranego w makutrze, która jest niczym innym jak glinianą misą z rowkami, zaczynamy od namoczenia rodzynek. 130 g rodzynek przekładam do niewielkiej miski i zalewam je gorącą wodą prosto z czajnika. Naczynie z rodzynkami odstawiam na czas przygotowania masy serowej. Zaraz po tym zabieram się do pracy fizycznej. Do makutry przekładam 160 g miękkiego masła. Tłuszcz ucieram pałką do uzyskania jasnej i gładkiej masy. Od razu zaznaczę, że jeśli nie macie pod ręką makutry, możecie przygotować to ciasto przy pomocy miksera. Poszczególne kroki będą dokładnie takie same. Po odpowiednim roztarciu masła zaczynam dodawać do niego cukier puder. 160 g cukru dodaję w kilku partiach i za każdym razem dokładnie łączę ze sobą zawartość naczynia. Polecam dodawać cukier w niewielkich ilościach, mniej więcej odpowiadających jednej łyżce. W innym wypadku przy energicznym ucieraniu może skończyć wszędzie, tylko nie w makutrze. Po dodaniu całego cukru nadchodzi czas na 8 żółtek. Dodaję je tak samo jak cukier, w kilku partiach i za każdym razem dokładnie łączę je z masą przed dodaniem kolejnej porcji. W ten sposób połączą się z masłem o wiele szybciej niż gdybyśmy dodali wszystkie naraz. Kiedy żółtka połączą się z masłem, dodaję do masy jedno opakowanie budyniu waniliowego bez cukru, łyżeczkę proszku do pieczenia i 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Ponownie ucieram zawartość naczynia do całkowitego połączenia składników. Nadchodzi czas na główną gwiazdę, czyli ser. Kilogram twarogu sernikowego dodaję do masy w kilku partiach w ilościach mniej więcej odpowiadających wielkością kostce sera i dokładnie rozcieram go w maśle przed dodaniem kolejnej porcji. Przepis, który dostałem od mamy, mówił o serze śmietankowym w kostkach, ale nie mam do niego dostępu. Możecie użyć też zwykłego twarogu tłustego lub półtłustego, ale pamiętajcie, żeby najpierw dwukrotnie go zmielić. Po dodaniu całego twarogu dodaję do masy 20 g kaszy manny. Zawartość makutry krótko mieszam już za pomocą drewnianej łyżki, tylko do równego rozprowadzenia gryzików w masie serowej. Makutrę na chwilę odstawiam i wracam do rodzynek. Namoczone rodzynki delikatnie odciskam z nadmiaru wody i przekładam je na wyłożony ręcznikiem papierowym talerz. Za pomocą drugiego kawałka ręcznika osuszam ich powierzchnią i przekładam je do głębokiego naczynia. Dodaję do nich łyżkę mąki pszennej i dokładnie mieszam, żeby mąka całkowicie pokryła każdą rodzynkę. Dzięki temu rodzynki nie powinny opadać na dno sernika w trakcie pieczenia. Tak przygotowane rodzynki dodaję do masy serowej, po czym mieszam zawartość makutry do równego rozprowadzenia owoców. Makutrę ponownie na chwilę odstawiam i zajmuję się białkami. 8 białek jaj przelewam do dużej miski i dodaję do nich solidną szczyptę soli. Białka ubijam na sztywno za pomocą miksera. Jak zawsze zaczynam od niskich obrotów i zwiększam je wraz z powiększaniem się objętości piany tylko do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Uważajcie, żeby ich nie przebić. Sztywną pianę dodaję do masy serowej. Robię to w 3 porcjach i za każdym razem delikatnie łączę zawartość makutry za pomocą silikonowej szpatułki. Im delikatniej to zrobicie, tym mniej powietrza wybijecie z białek i tym lżejsza będzie konsystencja gotowego sernika, więc warto zwrócić na to szczególną uwagę. Gotową masę sernikową delikatnie przelewam do wyłożonej papierem do pieczenia kwadratowej formy o boku 20 cm i wyrównuję jej górę. Jeśli w przeciwieństwie do mnie nie lubicie żyć niebezpiecznie, użyjcie blaszki o rozmiarze 22×22. Wyjdzie trochę niższy, ale równie piękny.
Tak przygotowany serniczek trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 60 minut. Po upływie tego czasu wyłączam piekarnik i uchylam drzwiczki. Sernik pozostawiam w piekarniku do wystudzenia. Kiedy osiągnie temperaturę pokojową, wyjmuję go z piekarnika i odstawiam na czas przygotowania polewy. Polewa jest bardzo prosta w przygotowaniu i wymaga zaledwie 2 składników. Do szklanej miski przekładam 100 g 72% ciemnej czekolady i dodaję do niej 100 g 36% śmietanki. Naczynie wkładam do mikrofali na w sumie minutę i mieszam jego zawartość co 20 sekund, żeby uniknąć przypalenia czekolady. Gotową polewę odstawiam na 5 minut do lekkiego przestudzenia. Delikatnie przestudzoną polewą pokrywam wierzch wyjętego z blaszki sernika. Równo rozprowadzam ją po całej powierzchni, po czym odstawiam sernik na noc do lodówki. Po tym czasie już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kroić go w kawałki i serwować z ulubionym gorącym napojem. Gotowe! Można się częstować. Przyznaję, że ciacho wymaga trochę serca, ale absolutnie jest tego warte. Sernik jest delikatny, kruchutki, a do tego pełno w nim mięciutkich rodzynek. W smaku jest lekko waniliowy i dosyć słodki, ale jest to fajnie balansowane przez polewę z gorzkiej czekolady. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!